Zdaniem Siergieja Szojgu, armia rosyjska znacząco wzmocniła swoje zdolności obronne. Rosja wkroczyła w nową dekadę z nową siłą, po uzupełnieniu swojego arsenału. Rosja według tamtejszej propagandy produkuje najlepszy sprzęt wojskowy, a Putina nie ma co się bać, bo to jedyny człowiek na świecie, który mówi prawdę. Putina nie należy się bać, bo to jedyny człowiek na świecie, który mówi prawdę. Ale co równie zaskakujące, niczym teksty putinowskich propagandystów, to okazuje się, że w ocenie niektórych rosyjskich specjalistów z dziedziny wojskowości, rosyjskie samoloty nie mają przewagi nad starszymi konstrukcjami zachodnimi, w tym nad stanowiącymi fundament polskiego lotnictwa wojskowego F-16. Nie daj mi się zwariować. Wiemy o tym, że mamy za plecami całe NATO, do czegokolwiek by doszło, mamy miażdżącą przewagę. Może właśnie z tego powodu ostatnia defilada naszej armii, która miała miejsce 15 sierpnia w Warszawie, odbiła się szerokim echem nie tylko w naszych, ale i światowych mediach, również tych kremlowskich, których stwierdzono, że Polska szykuje się do wojny. Prezydencie Putin, nie bój się, my tylko chcemy, żeby tobie coś głupiego nie przyszło do głowy. Nie boję się. Po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że jest takie ryzyko. No wiesz, tylko że niektórzy określają cię mianem zabójcy. Czy uważasz, że Władimir Putin jest zabójcą? Tak uważam. Panie prezydencie, zadam bezpośrednie pytanie. Czy jesteś zabójcą? Слушайте меня. Słuchaj. Odkąd doszedłem do władzy, przyzwyczaiłem się do ataków ze wszystkich stron. Pod każdym kątem i z wielu różnych powodów. Nie dziwi mnie to. Ludzie na arenie politycznej to nie są przyjaciele. Jesteśmy po prostu partnerami biznesowymi. Zaś w niektórych aspektach jesteśmy rywalami. Okej, to oczywiste, bo ani tobie, ani Rosji również nic nie przysięgaliśmy. Ale my, Polacy, chcemy pokoju i spokoju. I w przeciwieństwie do ciebie, właśnie po to nam silna armia. Bo wiesz, chcesz pokoju? To szykuj się do wojny. Słuchajcie, kremlowski włodarz i tak pewnie wie swoje. Dlatego zanim na dobre rozpoczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę i za to, moi mili, że jesteście. Nie bijąc dużej piany, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Naród, który nie chce karmić swojej armii, będzie karmić cudzą. Napoleon Bonaparte. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że rosyjskojęzyczne media aż tak obszernie będą informowały o defiladzie polskich wojsk. I na dodatek, nawet w kontekście rzekomych przygotowań Polski do wojny, na tle ewentualnej klęski Ukrainy. Ale najwyraźniej ludzie Kremla, bacznie obserwując także nasze media, wpadli na pomysł powołania się na artykuł jednego z felietonistów pisma Myśl Polska, według którego pozyskiwanie przez władze polskie dużej ilości broni ofensywnej świadczy o tym, że Warszawa przygotowuje się do wojny. Niestety takie wypowiedzi są dla kremlowskiej propagandy jak woda na młyn, pokazując jednocześnie atencję, z jaką traktowany jest w Rosji Putina nasz kraj. W związku z tym, jak uważają rosyjscy pismacy, by pokazać swój potencjał bojowy w Polsce, odbyła się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w symbolicznym dla Rzeczypospolitej dniu 15 sierpnia, czyli dacie nawiązującej do 1920 roku, kiedy to polskie siły zbrojne i wspierający je ochotnicy wspólnie powstrzymali atak Armii Czerwonej pod Warszawą. 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej ojczyzny. To także idealny dzień do tego, aby pokazać naszą siłę. Pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic. I tu należy podkreślić, że polskie zwycięstwo określane mianem cudu nad Wisłą było punktem zwrotnym w wojnie polsko-bolszewickiej. Wojska radzieckie pod dowództwem Tuchaczewskiego dążyły do zajęcia stolicy państwa polskiego utworzonego po I wojnie światowej. Zdobycie Polski miało być jedynie początkiem, bo w rzeczywistości Lenin i Trocki chcieli dotrzeć do Berlina przez podbite tereny naszego kraju, aby stamtąd rozpocząć światową rewolucję. To my, Polacy, przekreśliliśmy wówczas ich plany. Może również z tego powodu kremlowscy rządzący i ich propaganda wciąż plują jadem na nasz kraj, skoro właśnie tego uczą ich na lekcjach historii.
Teraz Polska nazywa się ofiarą II wojny światowej, a sama była jej drapieżną inicjatorką. Będzie nuklearna wojna. Wy, odważni Polacy, z waszej Warszawy w pół sekundy nie zostanie nic. No cóż, najwyraźniej tak sam Władimir Putin, jak i cała jego plejada błazeńskich gwiazd państwowej telewizji doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że niemal wszystkie dotkliwe porażki ich Balszej Rosji były faktycznie zasługą nas Polaków. Tak, budzi to sporą dozę zadowolenia. Nie powiem, że nie. Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie podczas swoich ostatnich przemówień ujawniał cel tych rzekomo rusofobicznych nastrojów przywódców wielu europejskich krajów, którzy podsycają stare konflikty na całym świecie i prowokują nowe, oczywiście mając tu na uwadze szczególnie nasz kraj i naszych rządzących, ale i nie tylko. Przez ambicje liderów niektórych wschodnioeuropejskich państw, które już dawno zamieniły nienawiść do Rosji w swój główny towar eksportowy. Pojawiła się w mediach wiadomość o planach stworzenia pewnej, tak zwanej polsko-litewsko-ukraińskiej Unii. Perspektywa przecież jest jasna, jeśli polskie oddziały wejdą na przykład do Lwowa albo na inne terytorium Ukrainy, to one tam zostaną. Co więcej, zostaną tam na zawsze i nie ma w tym nic nowego. Jak poinformowały rosyjskie media, w defiladzie wzięło udział około 2000 żołnierzy i zademonstrowano co najmniej 200 jednostek sprzętu wojskowego. W pokazach wzięło udział prawie 100 samolotów i helikopterów. Podczas przemarszu prezentowano czołgi Abrams, wieloprowadnicowe systemy rakietowe na podwoziach kołowych HIMARS i przeciwlotnicze systemy rakietowe Patriot, a także południowo-koreańskie myśliwce i haubice. Według wielu źródeł medialnych, nie tylko naszych czy omawianych rosyjskich, ale ogólnie światowych, parada miała zademonstrować efekty reformy sił zbrojnych RP, które szczególnego rozpędu nabrały po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. To właśnie ten fakt stał się dla polskiego rządu głównym motorem napędowym i w pośpiechu przystąpiono do modernizacji. W 2023 roku, według danych polskiego MON-u, Warszawa ma przeznaczyć na ten cel prawie 140 miliardów złotych. Od 128 prawie do ponad 137 miliardów złotych. Takie jest szacowane w tym roku wsparcie, które związane jest z wydatkami na inwestycje i w ogóle funkcjonowanie polskiej armii. I to jest rekordowa kwota. Jak Państwo zobaczą na wykres, który pokazuje to, jak wyglądały nakłady na wojska od 2007 roku, jak na przykład wyglądały pod koniec poprzedniego rządu w 2015 roku, gdzie sięgały około 37-39 miliardów złotych versus obecne 137 miliardów złotych, to widać gigantyczną zmianę. W tej kwestii, oprócz tradycyjnego sojusznika Stanów Zjednoczonych, polski rząd stawia także na współpracę z przemysłem zbrojeniowym Korei Południowej. To właśnie od Koreańczyków ma trafić do Polski 48 haubic samobieżnych FA-50, 48 K9 oraz 180 czołgów podstawowych K2, z których 24 już zostały dostarczone. Ponadto Warszawa zakupiła 366 amerykańskich czołgów podstawowych Abrams, z czego 250 ma być w najnowszej wersji po modyfikacjach, a 116 było używanych wcześniej. Powiem ci najpierw jedną rzecz. Jestem niezmiernie dumny, widząc te zdjęcia czołgów Abrams toczących się po ulicach stolicy przed jutrzejszą paradą wojskową. To kolejny dowód naszego niezłomnego sojuszu, tej niezwykle silnej więzi, jaka istnieje i zawsze istniała między Polską a Ameryką. Wracając do kwestii zaangażowania w obszarze przygranicznym wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, angażujemy więcej żołnierzy i więcej sprzętu wojskowego oraz rozmieszczamy więcej jednostek w tym obszarze. I uważamy to za obowiązek, a nie nasz obowiązek obrony, ale także do ochrony zewnętrznych granic NATO i Europy oraz miejsca rosnącej agresywności Rosji i Białorusi. Rosjanie podkreślili także, iż bliska współpraca z Niemcami, którzy przez dekady byli ważnym partnerem Polski od momentu obalenia ustroju socjalistycznego, teraz praktycznie nie istnieje, bo szef rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński widzi w Berlinie bardziej zagrożenie niż sojusznika. Sytuacja, w której Polska za oddane Ukrainie postsowieckie czołgi miała otrzymać w zamian od Niemców Leopardy, zakończyła się w zeszłym roku fiaskiem.
i znacznie popsuła stosunki pomiędzy naszymi obydwoma państwami. Co równie ciekawe, kremlowskie media poruszyły również kwestię wypowiedzi szefa polskiej grupy zbrojeniowej Sebastiana Chwałka, że Polska staje się liderem w produkcji amunicji w Europie. Cytując jego wypowiedź udzieloną w wywiadzie dla Polskiego Radia, iż jest przekonany, że nie tylko mamy szansę zostać liderem europejskiego rynku amunicji, ale już nim jesteśmy. Wspomniano również o tym, że w czerwcu polska grupa zbrojeniowa podpisała kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawę 1 miliona zestawów pocisków artyleryjskich, co zdaniem prezesa tej organizacji ma potwierdzać fakt, że firma od ponad 3 lat zwiększa swoje moce produkcyjne. Najwyraźniej nasze obecne wzmocnienia nie uszły uwadze putinowskich przydupasów, bo i sam minister obrony Siergiej Szojgu, udzielając wywiadu jednej z tamtejszych gazet, stwierdził, że Polska rozpoczęła masowe zakupy broni ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Nie omieszkał on poinformować o tym również na posiedzeniu zarządu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Według niego Warszawa ogłosiła zamiar budowy najpotężniejszej armii na kontynencie europejskim. Według danych przytaczanych przez Szojgu nasze siły zbrojne wynoszą ponad 170 000, w tym kilkadziesiąt tysięcy w ochotniczych jednostkach bezpieczeństwa narodowego. Choć polskie władze planują zwiększenie zasobów do 300 000. Nie zapomniano również, że na polskiej liście zakupowej mamy bardzo nowoczesny i chyba najbardziej niezawodny wielozadaniowy myśliwiec 5. generacji F-35, które to maszyny mają trafić do nas w 2026 i 2027 roku. Oczywiście rosyjskim władzom nie umknął także fakt, że Polska na poczet zakupu tego sprzętu zaciąga kolosalne pożyczki oraz to, że 1 sierpnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zarządził zwiększenie do 10 000 obecności polskich wojsk na granicy z Białorusią i rozmieszczenie tam dodatkowego sprzętu, w tym śmigłowców bojowych. Minister obrony Polski ogłosił plany na przeciwdziałanie rosyjskiej agresji i ochrony granic. Warszawa dotyka się z wieloma agresywnymi politykami ze strony ich sąsiada, Rosji. Polska planuje przenieść 10 000 oddziałów na swoją granicę z Białorusią. W czwartek minister ogłosił, że zamierza działać w celu ochrony granicy, a w wywiadzie stwierdził, że 10 000 zostanie wysłanych bezpośrednio na granicę. Najwyraźniej zapomniano jednak dodać tego, że głównym powodem takich, a nie innych decyzji było naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez białoruskie helikoptery i groźba prowokacji ze strony najemników z grupy Wagnera. Polska stale się broni. Najemnicza grupa Wagnera wciąż rośnie w siłę w Białorusi po nieudanej rebelii w Moskwie. Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenko zaproponował obustronną ugodę, na mocy której grupa Wagnera miała zostać wysłana do Białorusi. Łukaszenko spotkał się z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Zagroził, że grupa Wagnera chce odwiedzić Warszawę. Do tego białoruskie helikoptery bezprawnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zostało to uznane przez Warszawę za bezpośrednią prowokację. Musimy być gotowi na różne scenariusze, nie wykluczamy żadnego, dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby przerzucić wojsko bliżej granicy białoruskiej, żeby wzmocnić granicę, żeby w ten sposób odstraszyć agresora. Przecież o to nam chodzi, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie Polski. A ponieważ odnoszę wrażenie, iż coraz częściej Putin z obawy przed nami wciąż próbuje nas straszyć, to i tym razem nie mógł sobie odpuścić. Białoruś jest częścią naszej Unii. Jakikolwiek atak na Białoruś będzie oznaczał atak na Federację Rosyjską. Odpowiemy na to ze wszystkimi środkami, którymi będziemy dysponować. Natomiast jego kolega Łukaszenka z klasycznym sobie w cudzysłowie wdziękiem pokazuje, jak bardzo uwielbia pokój i święty spokój, dlatego nie mógł się oprzeć wypowiedzi we właściwym sobie tonie. Łukaszenko powiedział, że Polska eskaluje sytuację, a on jest teraz otwarty na rozmowy. Prezydent przeszedł od grożenia Polsce do prób nawiązania sojuszu z nią. To głównie Polska eskaluje sytuację pchaną przez Zachód. Nawet nie Zachód, ale Amerykanie wywierają nacisk na Polskę. Ale Polacy nie są głupi. To przecież nasi ludzie, Słowianie,
Doskonale wszystko rozumieją. No my, Białorusini, bądźmy cierpliwi, będziemy obserwować i jesteśmy otwarci na współpracę. Cóż, z jednej więc strony tacy oni wszyscy hej do przodu, a jednak Szojgu na ostatnim ze spotkań Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa stwierdził, że obecne wzmożone dozbrajanie naszej armii i zacieśnianie współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi stanowi dla Rosji kluczowe zagrożenie. Cokolwiek generał, który nigdy nie służył w wojsku, miał na myśli. Podsumowując dzisiejszy materiał, trzeba stwierdzić jedno. Nic i nikt nie ochroni nas tak, jak my sami siebie. A zakładając, że niestety nasze położenie geopolityczne jest takie, a nie inne, Wierzę, że wielu naszych widzów zdaje sobie sprawę z faktu, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który graniczy z tymi trzema sąsiadami, Rosją, Białorusią i Ukrainą, więc można sobie wyobrazić, jak niestabilna stała się ostatnio sytuacja geopolityczna w regionie. Musimy więc przygotować się na dalsze prowokacje. Nie tylko w Polsce, ale na terenie państw bałtyckich. musimy mieć silne wojsko bez względu na to, co sobie myśli moskiewski włodarz i jego współpracownicy. Tym bardziej, że on, jak mogliśmy się wielokrotnie przekonać, wciąż brnie w tę samą retorykę. I nic nie wskazuje na to, by się zmienił. Jacy powinniśmy być? Czy czeka nas wieczna konfrontacja? Oni mają jeden cel – pozbyć się Związku Radzieckiego i głównej jego części, czyli Federacji Rosyjskiej. Potem może dopiero przyjmą nas do rodziny tak zwanych cywilizowanych narodów. Tylko oddzielnie, rozumiecie? Każdą część oddzielnie. Właśnie dlatego tym bardziej powinniśmy, jeśli tylko uważamy, iż wzmacnianie naszej armii jest słuszne i zapewni nam bezpieczeństwo, robić swoje, a nie oglądać się na innych, którzy nam źle życzą. Bo lepiej, żeby czuli do nas respekt, niż żebyśmy my bali się wszystkich wokół. Bezpiecznie już było, ta wojna przeminie. Naprawdę za 2-3 lata zapomnimy o tej wojnie i będziemy podejmować nowe wyzwania, które czasem niepotrzebnie znikają nam z horyzontu. Mam nadzieję, że tym wyzwaniem, z którym świat będzie się zmagał, to nie będzie powrót do minionej epoki, ale że wspólnie będziemy walczyć o lepszy klimat, lepsze środowisko, o coś, co nam znika z horyzontu, a co niestety coraz mocniej w nas uderza. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. A ja dziękuję za dziś i do następnego materiału. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty zdrowy.